Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W tym odcinku skupimy się na odbiciu regionu z rąk naszego sąsiada. Czas na kolejną wielką bitwę w naszej serii. Przyspieszymy czas, poczekamy do marca, poczekamy na wiosnę i ruszymy naszymi wojskami odbić region. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Także zostańcie ze mną, za chwilkę zaczynamy. W międzyczasie wybuduję tylko kilka sadów w Świnoujściu, tak żebyśmy mieli tutaj już zapewnione zapasy na kolejne lata i myślę, że tutaj sobie spróbujemy taki sadzik postawić. Poczekajcie. Tu inaczej. Zaczniemy sobie w ten sposób. Tutaj doprowadzimy to może coś takiego. Będzie jeden sad. Poprowadzimy drogę i wybudujemy sobie też drugi od razu. Ok. Tutaj drugi sad. Myślę, że coś takiego w tą drugą stronę. Dobra, myślę, że powinno być w porządku. Aha, tylko że mamy jedną parcelę. Wolałbym dwie, tak szczerze mówiąc. Zobaczmy. Nie chce nam się tutaj to wybudować. Na takie pole, kurde, nie zobaczyłem, czy to nam się zrobi na dwie, no ale to już trudno. W takim razie może coś takiego. Czekajcie, tak jakbyśmy zrobili jedną, ok. Dobra, tu mamy dosyć duży ten sadzik, ok. Dobra, trudno. Tu sad jabłonowy postawiony. I w takim razie zróbmy sobie, co nam zostało w ten sposób. I gdzie mamy to przecięcie? Tutaj jest. No dobra, niech będzie też i taki sadzik tutaj. Dobra, i te trzy budynki nam się wybudują w międzyczasie, a my zbierajmy armię i ruszajmy na żółtego. Wypowiemy mu wojnę, wypowiemy mu roszczenia i niech się biedny martwi. Zatem zapraszam. Czas stanąć tutaj przy granicy całym naszym wojskiem. Świta, Legnica. Świta, Legnica tutaj, zbiórka. Piesza milicja z Legnicy, zbiórka obok. Świnoujście to za chwilę zwołamy. I Legnica, Kusznicy. Zapraszam tutaj. Dobra. A wojska ze Świnoujścia, świta, zbiórka tutaj. Jeszcze im sobie, dobra, bieg jest, ok. I wszyscy pozostali. Zbiórka przy granicach. Z żółtym. Zaczynamy wojnę. Jednostki podążają. Są tutaj.
Proszę się tylko zebrać i zaczynamy. Wszystkie jednostki podążają, bardzo mnie to cieszy. Ok, zaczyna się marzec, zaczynają rosnąć jagody, także tutaj z tym jedzeniem powinni sobie to ogarnąć. Czy te budynki w Świnoujściu, te parcelki, tak, są. To mamy sad jabłoni, tutaj mamy sad jabłoni. Powiększmy sobie przestrzeń, tu również. Tu nie możemy, tu sobie powiększmy przestrzeń. Ok. Świta już też dochodzi do granicy. Tu mamy wojska, tu mamy wojska. No to zaczynamy. Grzywny nam w ogóle jak spadły. Ta danina jest do zapłaty za rok, więc spokojnie nam się to uzbiera. Dobra, no to zaczynamy. Do mapy. Pytanie, czy my tutaj wystarczy jak wysuniemy roszczenie, czy musimy... Dobra, zróbmy tak, wysuń. Czy od tego zacząć? Kurde, lepiej chyba zacząć od tego. Wybiła twoja godzina, kolego. I wysuwamy roszczenie wobec tego regionu. Zajmowanie. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź naszego w tym momencie już wroga. Jeśli zrezygnujesz ze wszystkich roszczeń, to ci się opłaci. Aha, tutaj jest akcept. Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Wyślij. Zamknij. Czy on tutaj podejmie jakieś działania? Musimy też patrzeć. Dobra, mamy bitwę o Kleinau. Gdzie mamy punkt bitwy? Tutaj. I on zresztą też ma tutaj swoje wojska. Mam nadzieję, że tu też ma jakieś wojska. To co to? Aha, on będzie zmierzał. Czyli tak naprawdę musimy się pośpieszyć, żebyśmy obie te fale tutaj rozegrali sobie osobno. To mamy jednych, mamy drugich. Fajnie będziemy tutaj mogli oglądać pole bitwy z takiego daleka. No zobaczymy, co to się teraz wydarzy. Zaczynamy naszą przygodę, naszą bitwę. Od razu sobie, gdzie to będzie? To jest w tym momencie coś takiego. Od razu sobie może przygotujmy tak, łuczników damy tutaj w dwóch liniach obok siebie. Kuszników jednych spróbujmy dać tutaj i drugich damy gdzieś z tej strony. Świta. Jedni tutaj, drudzy tutaj. I cała reszta walki wręcz wysuniemy ich na pierwszą linię. Tutaj milicja z bronią drzewcową, tutaj z włóczniami. I to będzie tyle. Musimy też jakiś oddział puścić najlepiej tutaj gdzieś bokiem, żeby właśnie zaszli do łuczników i pięknie nam się tam w te oddziały łuczników wbili. Ci tutaj tak pędzą, bitwa się rozpoczyna.
dobra, musimy się tu przegrupować wcześniej. Jest tu i tu, dobra. Niech sobie czekają te oddziały. Czy wy macie... Włączcie sobie tutaj 5. bieg. Wy w ogóle też, co wy tak lecicie w kulki. Zrobimy sobie was tutaj. I drugi oddział tu obok. Świtę sobie zróbmy tu. Jeden oddział tu. Łucznicy niech staną tutaj z tyłu. Świtę sobie puścimy też gdzieś powiedzmy tu. I łuczników ustawimy tutaj. Dobra, muszę kontrolować jeszcze te oddziały, a one idą tutaj spokojnie spacerkiem, także powinniśmy sobie poradzić. Dobra, mamy oddziały, tutaj jest jeden oddział łuczników, także wy na bok, wy sobie przejdziecie tutaj. Świta niech sobie przejdzie też tutaj do tego lasu. Ok, czy łucznicy już jacyś zaczną do nich strzelać? Wy tu i wy zapraszam, skoczycie sobie na tych łuczników. Dobra. Oni się porozdzielali. To jest najtrudniejszy oddział, bo tu jest świta, która jest chyba najlepiej uzbrojona, chociaż nie jest aż tak dobrze jak moja, więc myślę, że w porządku. Dobra, pełne natarcie tutaj. Wy również i wy wspomożecie tutaj, wy lecicie tam. Wy na świtę i świta tutaj pomoże tym oddziałom. Dobra, widzę, że tutaj mam łuczników odsłoniętych. Zróbmy coś takiego. Wy włączcie sobie bieg, lecicie. Wy tutaj ładnie ich uzupełniacie. Dobra. Ok, spróbujemy jak najszybciej rozbić też ten oddział. Ok, i później wrócić do walki z tymi. Natomiast tu mamy świtę, tu mamy oddział chyba włóczników, więc myślę, że powinni sobie dać radę. Tam oddział uciekł, także łucznicy tutaj jest... No i świetnie, popatrzcie jak to poszło. Ogłoszono pokój, jest nasz region, no i pięknie. No to powinniśmy w ogóle iść za ciosem, natomiast mamy troszkę za mało wpływów, ale mamy region, na którym nam zależało, więc w tym momencie zaczynamy produkcję masową jęczmienia, tak żeby uzupełnić. Na razie podziękujemy naszym najemnikom. Rozpoczynamy tu produkcję pełną jęczmienia, tak żebyśmy mieli po prostu go już pod dostatkiem i piwem nie musieli się przejmować. Zapraszam Was z powrotem do Legnicy. Kto ma wrócić? Patrzcie, nawet za dużo strat nie ma. Tutaj chyba ktoś poginął, natomiast ogólnie aż takich strat dużych nie ma, więc bardzo się cieszę. Jednostki do Legnicy już wracają i jednostki do Świnoujścia również. Wiecie co, no wydaje mi się, że to też poszło w tak dosyć łatwy sposób, z tego względu, że tak, tych nie było, bo w ogóle gdybyśmy mieli tą armię też tam, na polu bitwy, to nie wiem, czy poszłoby to aż tak gładko. Natomiast nie no, wy tędy chodźcie, tutaj. Natomiast
ja też wydaje mi się, że mamy tych oddziałów sporo i naprawdę patrząc na to, że jest ich tutaj raz, dwa, trzy, 6, 8 oddziałów, plus 2 oddziały najemników, czyli 10 oddziałów, każdy praktycznie po 36 osób, no to mamy 360 osób, 360 żołnierzy, no to jest taka siła, którą ciężko zatrzymać. Jeszcze jeżeli mamy ich dobrze rozplanowanych, czyli gdzieś tam łucznicy, kusznicy uzupełniają nam flanki, jeden oddział tyłem puścimy na oddział łuczników wroga, reszta walczy w zwarciu, no to ciężko jest pokonać taką armię, co też udało się pokazać przy bitwie o ten region trzeci. Najważniejsze, że jest pod naszym władaniem i za chwilkę zajmiemy się też rozwojem tej trzeciej osady. Jeżeli macie tutaj pomysł na nazwę takiej osady, to zachęcam, zostawcie komentarz. Chętnie przyjmę jakieś propozycje. Może uda Wam się coś tutaj wpisać. To będzie też taki plusik do tego, żeby ten trzeci region nazwać tak, jakbyście chcieli usłyszeć i zobaczyć. Dobra, my wróćmy tutaj do takich bardziej przyziemnych spraw, a mianowicie to, co ostatnio mnie bardzo męczy, czyli jedzenie. Jedzenia na 4 miesiące. Tutaj zaczyna się nam jeszcze jakiś problem z opałem. To w ogóle jest ciekawa rzecz. Wrzućmy sobie chatę drwala i wrzućmy go sobie w ogóle gdzieś tutaj. Zaczniemy dobierać się do tych lasów troszkę dalej. Tu mamy dół na tropy, skitrane w lesie, no fajnie. Dobra, tu wszystko jest, tu was wszystkich można tutaj już rozwiązać. Dobra. I praktycznie was też już można tutaj rozwiązać. Okej. No spisaliście się wzorowo, więc wracajcie do pracy, do spokojnego, codziennego życia. Przede wszystkim do produkcji zapasów, czyli jedzenia i opału, tak żebyśmy się nie musieli już martwić na kolejne miesiące. Okej. Zróbmy sobie jeszcze te podatki, jednak zróbmy po 8 w jednym i w drugim. Teraz musimy uzbierać 630 i za chwilkę stawiamy w nowym regionie a to co to tak podasz ze spichlerza? Słuchajcie, musimy podnieść to szybko. A z tego co pamiętam, to ja potrzebowałem kamienia, no właśnie, kamienia tutaj w Legnicy. Będziemy sobie tutaj zakładać ten spichlerz. I co? Może byśmy sobie go zrobili gdzieś tu na skraju? Nie, może lepiej z tej strony. O, coś takiego. Założymy sobie ten spichlerz. Tutaj będziemy zbierać tylko owoce, tylko warzywa. Okej, tu mamy duży spichlerz. Tutaj też parę rodzinek przyda się i do składu. Wrzućmy sobie 2, tu mamy pełny. 2 rodzinki tutaj. Ok, jest to w miarę ogarnięte.
I w Świnoujściu też będziemy potrzebować uzupełnić sobie te rodzinki do składu i do spichlerza. Tutaj nie, tu był skład, ale jego sobie ulepszymy do dużego również. Okej. W porządku. Jak to nam się wszystko pobuduje? Jak to wygląda? Sprawa tutaj piwa jest, soli się uzbierało sporo. To bardzo mnie cieszy. Natomiast kiełbasy nie widzę. Szkoda. Okej, ziarno przerobione, pszenicy już nie ma, więc wszystko to, co już mamy na ten moment, to nam musi zostać. Okej, ale teraz mamy tą dziką zwierzynę tutaj, a jak idą dworzanie, zmierzają już do swojej posiadłości. No spisaliście się, chłopaki, no co wam powiem. Odbiliście region, to już z czasem piwa wam nie zabraknie. Piwa, mam nadzieję, wam nie zabraknie. 335, słuchajcie, mamy tyle miesięcy jeszcze przed sobą, że ja chyba nie będę czekał na to, żebyśmy mieli powyżej tej daniny na nowy region. Mamy kwiecień, dobra, nie ma się co też tutaj zastanawiać. Róbmy to, co mieliśmy robić. Tu jest w ogóle super zielony, super mocny zielony na ten jęczmień, ok. Tutaj jest również, tutaj, a oprócz tego gdzieś tutaj. Wiecie co, ja myślę, że tu się zajmiemy w pierwszej kolejności, będziemy mieli część tutaj, więc ten nowy obozik założymy sobie tutaj na wzniesieniu. Jeszcze tylko zobaczę, tu jest to gdzieś tutaj na środku. A tu jest jeszcze to, no cóż, powinienem w ogóle na tym postawić, może wtedy nie trzeba będzie sprzątać tych trupów, aczkolwiek tu też leżą. Ach kurde, zaczniemy od trudnej sytuacji. No ale trudno, musi to tak być. Dobra, trzecia wioska założona, więc w pierwszej kolejności co musicie zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, więc nie będę czekał na mocny zjazd aprobaty, tylko faktycznie proszę bardzo, dół na trupy, tylko jeszcze zobaczę jak tam ta żyzność. No cóż, będziemy to musieli zrobić gdzieś tutaj pod lasem, gdzieś na uboczu, chociaż nie wiem, tutaj mi się wydaje taki lepszy ten rejon. Zróbmy tu. Okej. Myślę, że te lasy sobie docelowo zostawimy. Więc sobie poprowadzimy tak ścieżkę tutaj dookoła tych lasów. O, troszkę sobie to pogniemy, tak będzie ciekawiej. Dobra, drugą ścieżkę i dalej pokażcie mi tą żyzność, bo uważam, że tutaj wszystko w tej wiosce będzie nam się kręcić wokół właśnie tej żyzności jęczmienia. Dobra. Tu, więc wioskę sobie wstępnie zrobimy tutaj na tym terenie żółtym. Wow, pszenica. To w ogóle jedziemy pszenicę, jęczmień. Pszenica, jęczmień to są dwa tematy, ogólnie gospodarka. Ogólnie gospodarka i zamierzam po prostu
zrobić tutaj tak ogromną produkcję. No, wysadzimy tutaj po prostu całą mapę w polach pszenicy i w polach jęczmienia. Musimy mieć tylko sporo osób, nawet jest len, moglibyśmy się zastanowić też jeszcze nad lnem. Dobra. Dobra, w pierwszej kolejności ten dół na trupy, więc ja was powoli puszczę. Wy sobie tam przejdźcie, natomiast tu sobie zrobimy, o może nawet za bardzo. O. Coś takiego. I tu sobie poprowadźmy przez środek. Zrobimy może tak. Ok. Desek mamy, więc jak będziecie, to od razu postawcie tutaj obóz drwali i za które lasy my się w ogóle bierzemy. Wydaje mi się, że za te lasy się weźmiemy. Tu pszenica to jest w ogóle wszędzie, można powiedzieć, raj pszenicy. A wy będziecie wycinać tutaj, bo widzę, że jest mocno na zielono. Także zaczniemy sobie tutaj pod lasem będziecie lecieć. Chociaż czekajcie, jeszcze sobie coś zobaczę. No nie, musimy sobie tutaj to zbudować. I tutaj będziecie czaskać mi te kłody. Dobra, on jest tutaj, no nic nie poradzimy na te zielone. Ścieżka jakaś musi przejść. Dobra, puśćmy to w ten sposób. Połączmy go. Ok. To jest coś takiego. Dobra, już możecie przyspieszyć na razy 4. 116, tak, wiadomo. Tutaj szybko ta aprobata będzie spadać. Mam nadzieję, że zdążycie to posprzątać, więc 4 rodzinki od razu wrzucam na dół na trupy. Jedną rodzinkę, jak się wybuduje, to do obozu drwali. Ok, wy zaczynajcie tutaj sprzątanie, a my się bierzemy za rozplanowanie, chociaż też nie mamy zbyt dużo kłód, więc też nie nawojujemy tutaj. Natomiast całe miasto powstanie nam, myślę, tutaj od początku. Na początku sobie weźmiemy w ogóle. No najlepiej by było zrobić do tej drogi. Ok. No właśnie, troszkę mi ten namiot tutaj bruździ. W takim razie zacznijmy sobie od tej strony. I z punktami rozwoju pójdziemy sobie mocno w całą tą pójdziemy sobie w rolnictwo. Ile się da, tyle po prostu zrobimy. Ok, z rolnictwa. Dobra, mamy 2 kłody, zostawmy na razie tak. Oni się tutaj muszą troszkę już rozgrzać. Sprzątajcie to, bo nie podniesiemy się z tej aprobaty długo, a my tam potrzebujemy tych rodzin do ogarnięcia tych pól. Natomiast zastanawiam się, czy nie zrobić trochę innego systemu z tymi polami i nie zrobić ich na przykład małych pól, ale zrobić sobie tutaj pługi, dużo wołów i po prostu każde pole niech ogarnia jedna osoba z wołem, ale małe pole.
wiecie, żeby też ta jedna osoba z wołem ogarnęła to. No taki centrum, już można powiedzieć nowoczesne rolnictwo, żebyśmy sobie... Czy ja mam... Gdzie idą moje grzywny? Przepraszam bardzo. Przecież nie mam najemników. No dobra, no na nową wioskę poszło 250, ale przedtem jakoś tak te grzywny przychodziły i szybciutko się nam zapełniały, chyba że to jest pierwszy miesiąc dopiero, który po 80. No dobra, no to może faktycznie tak ma być. No dobra, co? Jesteście posprzątani już? Oczekujecie? Dobra. To ok. Budujcie mi to. Budujcie jeszcze kolejny, wam zlecę. W takim razie, jak sobie czekacie, dobra, zróbcie to. No cóż, no kończy się, w zasadzie to w ogóle nie ma. Okej, no na razie póki jest, musimy poczekać na kłody. Zrobimy sobie na razie tą zwierzynę, potem się zastanowimy co z tą łowicą ryb. Ale jak Legnica? Legnica miesiąc zapasów, więc no ja myślę, że spokojnie powinni sobie tutaj to ogarnąć. Dobra. No, trochę tych jagód jest, coś tam warzyw przybywa, więc myślę, że spokojnie sobie tutaj to ogarną. Zasadźmy jeszcze tutaj jabłka i tutaj również. A tu jeszcze przybudówka, tutaj nie ma, tu już wybudowana, dobra. To Legnica jest w porządku, Świnoujście ma tutaj zapas ładny, jabłuszka tu już mamy posadzone, przybudówki są, dobra. Okej, mam nadzieję, że w Świnoujściu to jakoś to wszystko sobie tutaj ogarniemy. Patrzcie, tu jakby ten opał w ogóle jeszcze ma jakiś problem, a ja tutaj wybudowałem tak, to 2 osoby tu i obszar, którym możecie się zająć, no niech będzie tutaj w okolicy naszych plonów. Rodzina jest głodna, mamy pierwszą rodzinkę głodną, aha, w nowym regionie, no cóż, musicie chwilkę poczekać, mieliśmy tyle zapasów, niestety spadł deszcz i wszystko nam wyparowało, więc no niestety, aha, to jest w ogóle darmowe, więc mega fajnie, że dopiero teraz to widzę. Dobra, was puścimy tutaj przy głównym szlaku, zróbcie sobie. I co? Mamy już na spichlerz, jeszcze nie, 2 kłody potrzebujemy. Jak tak będzie, aha, nie będzie tak, bo nikt nam tutaj tego nie ścina, 2 rodzinki na kłody. 2 rodzinki do myśliwych i za chwilkę zrobią nam się kłody, to postawimy spichlerz, postawimy skład, to już poleci nam z górki. Już 41% aprobaty, powoli nam to będzie rosnąć, ale w końcu to dobijemy. Czy na ryby potrzebujemy badania? Nie potrzebujemy, potrzebujemy chatę rybacką, więc tak naprawdę, ale to będziemy mieli kawałeczek, ale to nic się nie dzieje.
Też myślę, że nie ma sensu iść tutaj tą główną trasą, tylko sobie puścimy, zróbmy tak tu i tak, żebyśmy tutaj koło tej zwierzyny sobie przeszli, tutaj gdzieś pójdziemy sobie tym lasem. Ok. Myśliwy nam zbiera, pierwsze kłody się pojawiają. Ok, zróbmy tylko tą drugą kłodę, od razu stawiamy sobie tutaj ten spichlerz, jest. Dobra. Zrobimy ryneczek, nie? Zrobimy ryneczek, akurat jest dobre na to miejsce. Nawet nie wiem, czy byśmy sobie tak tego nie postawili. I tak sobie to też postawmy. Może tak sobie to w górę troszkę podciągnę, chociaż dobra, niech będzie tutaj. I od razu mały targ. Mały targ, tylko to też naprawdę byśmy sobie potrzebowali. Dobra, póki stoi, to niech sobie stoi. Dobra, taki byśmy coś tutaj spróbowali. I w takim razie ten targ do spichlerza moglibyśmy sobie tutaj gdzieś postawić. No ja też nie chciałbym zbyt dużo straganów. Mamy 5. Może byśmy sobie spróbowali wygospodarować szósteczkę. Dobra, 8, niech będzie. Tutaj w centrum to postawiamy jeszcze coś tam dookoła. Dobra, będzie ok. Mamy już kolejne kłody, więc wybudujcie mi po prostu jeszcze te dwie parcele. Dobra, tu będzie już mały warsztacik jakiś, ok. I to będziemy mieli 5 tych parceli. Zrobimy sobie w takim razie tutaj, rozbudujemy raz, dwa, trzy. Na 3 rodzinki będzie miejsca. Jak to polecicie, to jeszcze składzik sobie zrobimy. Co? Skład, poczekajcie, bo skład będziemy mieli co? Tutaj to, dobra, to skład sobie zróbmy bliżej tych rejonów, nawet coś takiego. Chociaż czekajcie, bo ta żyzność, no właśnie, tutaj mamy to na zielono, to wszystko będziemy sobie to uzupełniać, to zróbmy sobie po tej stronie. O, może coś takiego. O dobra, tu mamy spichlerz, tu mamy skład, tu mamy ten targ. Ok, myślę, że to będzie ze sobą fajnie grało. Dobra, jak to sobie pobudujecie, to potem polecimy. Wy zbieracie to? Ok, ale spichlerz niech się wybuduje. I polecicie sobie jeszcze na tę muławicę, chociaż ona już niedługo nam się skończy. Więc trochę przykro, no ale dobra. Chata rybacka i chatę. Nie no, myślę, że tak normalnie, nie? Okej. Weźmy sobie, ile już tego drewna? 37, dobra, to już żeście tu narobili wystarczająco.
Wszyscy rzućcie się teraz na budowanie. Możemy nawet tak naprawdę dać tutaj priorytet, nie? Spichlerz już jest, więc zróbmy sobie wysoki priorytet na chatę rybaka. Tu mi się wyłączyło Świnoujście, na którym jest 81% aprobaty. Także odrabiamy się. 3 miesiące zapasów. Różnorodne jedzenie, bardzo mnie to cieszy. Piwka jest, dobra, Świnoujście wychodzi na prostą i to jest najważniejsze. Legnica zapas na 1 miesiąc, czyli coś tam już nam dobiło, ale opału na 4, no proszę bardzo. Kto by się tutaj spodziewał, że tak to będzie wyglądać? To w takim razie wy się zajmijcie tym terenem bliżej. Kłody 38, także jest co zbierać, to wy sobie na razie chodźcie tam. I okej. Dozbieracie krzewów, znaczy jagód. Dobra, więc nie, no myślę, że powoli sobie jakoś tutaj radzicie. Pełna obsada tutaj, więc w zasadzie już powoli dochodzimy do momentu, w której nie ma budynku, który nie byłby w pełni obsadzony. Tutaj ten tkacz, no nie wydaje mi się, żeby był aż tak potrzebny. Przędzy przerabiają na bieżąco, także wszystko w porządku. Tu kuźnia, tartak mnie nawet nie daje, bo kłód zaraz braknie. Kościół obsadzony. Dobra, może jednego do spichlerza. Jak tam duży skład? Aha. Póki jesteście tu, to zróbmy sobie tak. Nie dajemy nic. Jabłka, warzywa. Nie dajemy nic. I tu będziemy przyjmować tylko jabłka i tylko warzywa. Rozbudujmy sobie to do ładnych gabarytów. Dobra, 49 kamienia, to też już anulujmy sobie te nasze karawany. Bo też na razie, jak dobrze pamiętam, tej soli tutaj też jest wystarczająco. Już mamy 214, to zanim wy to wszystko przerobicie, to i tak nie wiem, sól wam już wyrośnie na tych skarpach. Okej, czy tutaj nam się uda w ogóle to zrobić? Jeszcze załapać na te ryby w tym sezonie. Zobaczymy. Jedną osobę damy do spichlerza. Niech już zakłada ten stragan, żeby mi tutaj nie pakusiali. Jedzenia na 2 miesiące, ok. Jedzenia na 2 miesiące. Czekamy jeszcze na chatę rybacką, no ale to już jakoś może sobie poradzimy, chociaż patrząc na to, że jedno i drugie, chociaż no zwierzyna nie jest taka sezonowa, jest bardziej, ryby są chyba sezonowe, to zimy tutaj mogą być ciężkie, ale jak tutaj zaraz zaczniemy produkcję i stawianie naszych pól uprawnych na potęgę, to nie zostaje nam nic, tylko robić chaty, budować pola, budować gospodarstwa i wywozić wszystko do Świnoujścia, do Legnicy, tak żeby nasza nowa trzecia osada uzupełniała magazyny w pszenicę, w jęczmień i utrzymywała tak naprawdę te stałe dostawy tych surowców do naszych poprzednich miast. I znowu uszkodzone zapasy przez złą pogodę obóz myśliwych. Spichlerz pod nosem, a wy co robicie? No to jak tak się będziecie rządzić tutaj tymi zapasami, z tą pogodą, no to daleko nie zajedziecie. To głód przyjdzie do was prędzej niż myślicie. No dobra, to niech się
tak naprawdę nam buduje. Jak się wybuduje już ta chata rybacka, wrócimy, przydzielimy jakąś rodzinkę. Ale patrzcie na to. My stąd... Kurde. No i co? Na tym klifie tutaj widać, że Świnoujście już takie dostojne miasto. No naprawdę z dala tutaj widać. Tu jakiś wóz pędzi. Może byśmy sobie zrobili w tym nowym regionie warownię przy moście. Patrzcie, jak oni by tak przejeżdżali przez bramę za każdym razem. Kurde, fajnie by to wyglądało. No bo tutaj w zasadzie mamy już granicę, tu mamy ten jeden most, my tu mamy połączenie z naszym regionem, więc jesteśmy bezpieczni. No to jedynie co byśmy mogli się obawiać, to tutaj ze strony żółtego, że przekroczy most i wkroczy na nasz teren. Więc warownię spróbujemy zrobić w tym miejscu. Wybudujemy most. Co ja mam z tym mostem? Wybudujemy bramę po jednej i drugiej wieżyczce z tej i z drugiej strony. No i też te właśnie kupcy i wszystko będą zawsze przez tą bramę przejeżdżać. Nie, no to będzie też tosik, też tutaj nad rzeką. Kurde, no to miasto też będzie w sobie miało to coś. Dobra, ale żeby miało to coś, to musimy mieć jedzenie i przetrwać. Więc dawaj. Jak tam kończy się już? Nie. Sezonowy teoretycznie, ale jeszcze nam się nie kończy. Chociaż już... No nic, zobaczymy jak to będzie. No dawać mi tą chatę rybaka jeszcze. Dwie rodzinki. Coś słabo to wam idzie. No tak, ale nowi w regionie nie bardzo jeszcze wiedzą jak się poruszać, jakby tu wpadli budowniczy ze Świnoujścia, to by to było już dawno postawione i już dawno by łowili te ryby. Okej, tu mamy kolejne sady, więc liczę, że to Świnoujście już nam się tutaj ładnie ogarnie pod kątem tych zapasów. A jeszcze sobie zobaczę skład i spichlerz. Spichlerz to mocno do uzupełnienia, ale my chyba ulepszaliśmy. Ok. Czterech powinno wystarczyć, co? O jacie, jeszcze nie? Dobra, to w takim razie musimy zacząć myśleć już o kolejnym. Skład. Dobra, dajmy te 3 tutaj. I musimy zacząć myśleć jeszcze, tak, jeszcze jeden spichlerz, ale ten jeden spichlerz to ja bym sobie zrobił tak samo jak w Legnicy, gdzieś tutaj na skraju. Dobra, zróbmy sobie może tutaj. I zrobiłbym jeszcze jeden skład w takim razie. Ach kurde, nie zmieści się to. Myślałem, że się uda tutaj. To jeżeli nie tutaj, tu będziemy mieli jeden, tu mamy te pola. To zróbmy sobie bliżej chyba tych rejonów. Tylko czekajcie, tu mamy. Tu jest od tej strony. No jak nic, musimy szukać tutaj. Musimy szukać sobie tutaj. Dobra, wiecie co? Tą drogę chyba będę musiał troszkę zmienić. Okej, dłużej nie było straty. I zrobimy sobie składzik koło spichlerza. Dobra, i tu sobie jeszcze puścimy. Dobra.
I niech oni sobie tutaj to wybudują. Jak będzie, to podniesiemy sobie to jeszcze do drugiego poziomu. A w Legnicy mi tutaj dzwonią, że zapasy się kończą, ale jest sierpień. Za chwilę znowu zaczynamy zbiory. Jakoś przeżyliśmy ten rok bez większych problemów z głodem, więc mamy to już za sobą. Dobra, to skończycie. Chciałbym jeszcze chata jest szybciutko, jedną osobę, kurde, wolałbym 2 osoby. Zwierzyna jest, jeden jest tutaj, w obozie już nikogo nie ma. No nic, no musicie tutaj budować. Na razie 1 osoba tam musi wystarczyć. Ale w takim razie 1 myśliwy też może wystarczyć. A my sobie zrobimy 2. I patrzcie, wrzesień leje. Znowu leje. Aczkolwiek, no, słonko dawaj, niech już wychodzi, bo mamy dość tych deszczy. Tutaj zbierają jęczmień, tu zbierają pszenicę. No, słuchajcie, jakoś powoli to mamy przygotowane. Więc tak naprawdę, a może nie, zawsze w ostatnich odcinkach kończyłem tutaj na Legnicy. Tym razem skończymy na tym super nowym widoczku z nowego regionu w oddali Świnoujście. Tutaj powoli zaczynamy rozwijać kolejną osadę przy rzece z widokiem na Świnoujście, na naszą osadę tutaj drugą w kolejności. Tymczasem bardzo Wam chciałem podziękować za ten odcinek, za to, że jesteście. Do zobaczenia już niebawem, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!